Czy wiesz, że Płock był stolicą Polski? Pochowano tu nawet 2 polskich władców. Żył tu też niejaki Miecław, który rzucił wyzwanie Piastom. Ale nie tylko dla historii warto tu przyjechać. Jest tu niezwykle ładnie i klimatycznie. A nad Wisłą panuje wręcz nadmorski klimat. Pierwszy gród powstał na Wzgórzu Tumskim na wysokiej skarpie sterczącej ponad Wisłą w czasach formowania się Polski. Na wzgórzu dominuje dzisiaj okazała bazylika, a jeszcze nieco dalej wyrastają pozostałości zamku. Co prawda ostały się tylko 2 wieże, bo nie przetrwał próby czasu, ale w miejscu dawnych skrzydeł powstało później Muzeum Diecezjalne. Płock w szczególności ukochali książęta polscy Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. W czasach ich panowania było już tu biskupstwo, więc Herman przeniósł tu swój dwór z Krakowa i tak Płock stał się stolicą państwa na kolejne 60 lat. Szczątki władców spoczywają w katedrze. Ta zresztą jest miejscem spoczynku wielu książąt mazowieckich. Unikatem są tutaj drzwi płockie. Chronią one głównego wejścia do świątyni i są starsze niż słynne drzwi gnieźnieńskie. Dokładniej mówiąc, to starszy jest oryginał, bo obecnie w Płocku widoczna jest XX-wieczna kopia. Odlane w XII wieku skrzydła znajdują się teraz w Nowogrodzie Wielkim, w Rosji. Niestety, nie wiadomo nawet kiedy się tam dostały, ani czy była to kradzież, czy też dar. W katedrze odnajdziesz również płytę nagrobną Andrzeja Sierpskiego, przodka królów, o którym opowiadamy w naszym filmie o skansenie w Sierpcu. Obok bazyliki kolejna perełka, Muzeum Diecezjalne, które powstało w dawnym opactwie na pozostałościach zamku. Jest niezwykle interesujące, więc nie pomińcie go, zwiedzając Płock. Głównie skupia dzieła sakralne, ale nie tylko. No i te dzieła są naprawdę nie byle jakie. Niezwykle cenna jest Biblia Płocka. Ten XII-wieczny manuskrypt posiada najstarsze w Polsce zapiski cudów dokonanych w katedrze. Pierwsze to uzdrowienie sparaliżowanej dziewczynki Wojuchy. Drugie to z kolei uratowanie relikwiarza, które było strusim jajem, zawierającym szczątki świętych. Zawieszone było pod sufitem katedry, ale pewnego razu łańcuch zwyczajnie pękł. Cudem w porę podbiegł Zachariasz i uratował je przed upadkiem. Zachwyciła nas też piękna herma świętego Zygmunta. To również relikwiarz, ofiarowany katedrze przez króla Kazimierza Wielkiego. Ukoronowany jest diademem płockim, który pochodzi z XIII wieku. Urodziwa to i cenna korona, wykonana z pozłacanego srebra, przyozdobiona rubinami, szafirami czy perłami. Prawdziwe dzieło sztuki. Więcej tu pięknych zabytków, dlatego też muzeum znajduje się w 2 budynkach. Obok koniecznie zajrzyjcie na punkt widokowy ponad Wisłą. Wznosząca się na 53 metry skarpa gwarantuje piękne doświadczenie estetyczne. Wzgórze Tumskie to nie tylko piękne miejsce widokowe, ale i spacerowe. Powstały tu liczne trakty i unikalne molo, które prowadzi równolegle do brzegu. Jak widać też takie fajne miejsca piknikowe, jak to nazwała Amelka. Panuje tu wręcz nadmorska atmosfera, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Doskonale zagospodarowane nadrzeczne tereny ciągną się na kilkaset metrów. Są też rozległe plaże, które z pewnością docenią najmłodsi. Na końcu molo jest Molo Cafe, gdzie można przysiąść, wypić kawkę, zjeść dobre ciasteczko i rozkoszować się tymi pięknymi widokami wokół. Na plażujących spogląda Bolesław Krzywousty, ten, który w testamencie rozpoczął rozbicie dzielnicowe. Stoi on nieopodal kościoła farnego, ufundowanego przez króla Kazimierza Wielkiego. Dziś jego średniowiecznych korzeni nie widać, bo XVIII-wieczna przebudowa zmieniła charakter świątyni. Na rozległym rynku Starego Miasta rzuca się w oczy piękny ratusz. Co ciekawe, wchłonął on 2 sąsiednie kamienice, tworząc rozległą bryłę. Tutaj odbył się ostatni Sejm Królestwa Polskiego, gdy dni powstania listopadowego były już policzone.
Na Starym Rynku w Płocku siedzimy sobie w browarze tuńskim i kosztujemy rzemieślniczego piwa, które jest tutaj ważone od 2008 roku. Przy okazji jest tu również restauracja i w tych miłych okolicznościach można sobie posiedzieć i smacznie zjeść. Ulicą Grodzką dojdziesz do placu Narutowicza, który otaczają piękne, klasycystyczne kamienice, przywodzące nam na myśl Suwałki. Jego wschodni kraniec zdobi Odwach, czyli wartownia, która była świadkiem przegranego przez powstańców styczniowych starcia z carskimi żołnierzami. Płock to wiekowe i ciekawe miasto. O jego historii dowiesz się sporo w tutejszym Muzeum Mazowieckim. Bardzo wiele jest tutaj eksponatów i dzieł, a głębiej o tym bogactwie opowiadamy w innym filmie, do którego Cię teraz zapraszamy. Tutaj przytoczymy tylko jedną historyczną ciekawostkę. Jak to było z tym konkurencyjnym państwem? Za czasów Mieszka II nastąpiła reakcja pogańska, pustosząca kraj. Cześnik króla, niejaki Miecław, zbuntował się i ogłosił siebie władcą niezależnym od Piastów. Zaczął bić nawet swoją monetę. Jego państwo, obejmujące Mazowsze i część Wielkopolski, nie przetrwało jednak długo. Został pokonany przez wracającego do kraju Kazimierza Odnowiciela. Tak zakończyły się jego marzenia o własnym kraju. Niemal naprzeciwko Muzeum Mazowieckiego odkryliśmy fajny słodki zakątek. To kawiarnia, gdzie można zjeść pyszne ciastko, napić się kawy i odpocząć po tych licznych salach i eksponatach. A wiesz, że w Płocku jest też ogród zoologiczny? Jeśli zwiedzasz Płock z dziećmi, to koniecznie wybierz się do zoo, bo to wielka frajda dla dzieci. Jak widać, zoo nie jest wielkie, ale może to i dobrze, bo przez to można podejść trochę bliżej, a jest to dla dzieci faktycznie spora frajda, jak widać po Amelce naszej. Można podziwiać tu różne gatunki zwierząt. Słonie, żyrafy, zebry czy też wilki grzywiaste. Te ostatnie bardziej przypominają hieny czy duże lisy niż nasze europejskie wilki. Wiele tu pawilonów, w których można podziwiać gady, ryby czy płazy. Są też karaczany, których, o ile masz odwagę, możesz nawet dotknąć. Szok, że niektórzy je jedzą. Choć prawdą jest, że wyglądem karaczan i krewetka niewiele się różnią. Wróćmy jednak do milszych widoków. Za mną wybieg dla tygrysów, czyli moich ulubionych zwierząt. Fajnie nam akurat jeden zapozował. Jeszcze raz pomie mucha. Kotowate jak zawsze budzą największe zainteresowanie wśród odwiedzających. Nic dziwnego, są przepiękne, choć leniwe. Zoo nie jest duże, ale i tak przeznaczcie na nie przynajmniej 3 godziny, w szczególności z dziećmi. Na koniec zaproponujemy jeszcze jedną perełkę. To kościół starokatolicki Mariawitów. Mariawityzm to jedyne wyznanie chrześcijańskie powstałe w Polsce. Na fali objawień zakonnicy Marii Franciszki Kozłowskiej, jeszcze w ramach Kościoła rzymskokatolickiego. W Płocku założono wspólnotę, która później została ekskomunikowana przez papieża Piusa X. Tak wspólnota odłączyła się od rzymskich katolików i działa do dziś jako niezależny od papiestwa byt. Szacuje się, że tę wiarę wyznaje 25 000 Polaków i 20 000 Francuzów, ale wyznawców można znaleźć na całym świecie. To właśnie tutaj, w Płocku, siedzibę ma biskup, a ta katedra jest dla nich miejscem świętym i sanktuarium. Piękny to obiekt przyciągający na myśl angielskie kościoły. Warto tutaj podjechać i go podziwiać, choć wnętrze można oglądać tylko zza kraty. Pozostaje przypomnieć o łapce w górę, zaprosić do filmu o Muzeum Mazowieckim i pozdrowić Was serdecznie, co też czynię.